Cześć! Zapraszam Was na test nowych Soundcore Liberty 5 Pro, a także Liberty 5 Pro Max. To nowa odsłona znanej nam już serii słuchawek, która zawsze była tą topową, tą najwyższą właśnie u Anker Soundcore. I ja co roku mówię, że wydaje mi się, że to już jest zawsze ta ściana, już ten sufit. Ale Soundcore pokazuje, że może wprowadzać jeszcze jakieś dodatkowe nowe funkcje, rozwiązania i możliwości i sprawia, że Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max jest godny zainteresowania. Zanim o budowie, to kilka ciekawostek. Liberty 5 Pro w kwietniu tego roku oficjalnie trafiły do Księgi Rekordów Guinnessa za najwyższą jakość mowy w słuchawkach TWS. I za tą całą rewolucję ma być odpowiedzialny autorski procesor sztucznej inteligencji Anker Thus AI. I między innymi właśnie to będę chciał w tym teście sprawdzić na moim monitorze odsłuchowym, więc przejdźmy do budowy. Soundcore mocno poszedł w stylistykę premium. Słuchawki mają bardzo nowoczesny, modny wygląd i świetnie pasują do biznesowego outfitu, ale też i luźnej stylówki. I po prostu dobrze prezentują się w uchu. Są lekkie i świetnie wyprofilowane. Nie ma szans, żeby Wam wypadły podczas szybkiego marszu czy biegu na tramwaj. Ponadto w zestawie macie wiele silikonowych nakładek, a także tych płetw, więc słuchawki dopasujecie do absolutnie każdego ucha. Natomiast ciekawostką są jednak etui do ładowania, bo to raczej nie jest typowe, że mamy w nich ekrany dotykowe. W modelu Liberty 5 Pro mamy wbudowany niemal jednocalowy ekran TFT. Jest on oczywiście dotykowy i pozwala na zmianę funkcji tych słuchawek, na przykład na zmianę trybu ANC, na zmianę equalizera, włączenie bądź wyłączenie funkcji Dolby, a także na przykład na znalezienie naszych słuchawek. Natomiast w wersji Max mamy ekran AMOLED o przekątnej 1,78 cala, a na nim nie dość, że widzimy aktualny stan naładowania słuchawek, to możemy też zmienić tryb dźwięku, jasność ekranu, funkcję Dolby, tłumaczenie twarzą w twarz, włączyć notatki AI, o których za chwilę, zmienić tapetę, sterować muzyką, czy na przykład ustawić, do których urządzeń słuchawki mają się podłączyć. Tych opcji tutaj jest naprawdę multum i to sprawia, że etui nagle staje się drugim akcesorem do słuchawek, a nie tylko pudełeczkiem do ich ładowania i to jest świetne. Natomiast tu w modelu Pro Max chciałbym skupić się na tym transkrybowaniu naszych spotkań, czy lekcji albo zajęć, bo to faktycznie działa świetnie. Bo to etui służy jako urządzenie, które nagrywa ten głos, więc możemy położyć je po prostu na stole obok naszego piórnika, długopisu czy książki, włączyć tę funkcję i wtedy będzie on rejestrował całe nasze spotkanie, zajęcia, lekcje i gdy właśnie skończymy nasze spotkanie, możemy wtedy tę notatkę zapisać, następnie wysłać do naszej aplikacji na smartfonie. Wtedy możemy zrobić z niej pełną transkrypcję, zrobić z niej skrót. Opcji jest naprawdę multum, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a może Wam zdecydowanie przyspieszyć pracę. Przejdźmy do samej jakości dźwięku, bo ta w tych słuchawkach jest absolutnie topowa. Soundcore zawsze w modelach Liberty stawia na najwyższą jakość dźwięku, no i tutaj nie jest inaczej. Mamy tutaj pełne wsparcie dla kodeka LDAC, a także certyfikację Hi-Res Audio. Do tego producent dorzucił także Dolby Atmos ze śledzeniem ruchów naszej głowy i to w tym modelu działa doskonale. Tak jak mówiłem Wam w poprzednich modelach, ta funkcja nie działała zbytnio dobrze podczas słuchania muzyki, natomiast była dobra do oglądania filmów albo seriali. Tak w tej wersji ta funkcja działa świetnie nawet podczas słuchania muzyki i możemy się poczuć niemal tak, jakbyśmy byli na jakimś koncercie, który grany jest na żywo, ale jakość dźwięku jest lepsza, więc tutaj włączając te funkcje nie schodzimy w ogóle z jakości dźwięku. Natomiast to, co Soundcore też ulepsza co roku, to jest ich Hear ID. To specjalny test słuchu, który robimy zaraz po skonfigurowaniu słuchawek. To działa na tyle świetnie, że wystarczy włożyć słuchawki do uszu, włączyć też ten tryb Hear ID i wtedy słuchawki dopasowują się do naszego ucha. Wiemy wtedy dokładnie, jakie częstotliwości trzeba podbić, żeby dźwięk był jak najlepszy, jak najczystszy, jak najprzyjemniejszy, bo wiadomo, że każdy z nas ten dźwięk słyszy inaczej, ma inaczej zbudowany kanał słuchowy, a ta funkcja pozwala znormalizować ten dźwięk tak, żebyśmy słyszeli go jak najlepiej się da. I sama jakość dźwięku jako taka, tu jest po prostu top of the top. Bas jest bardzo głęboki, przejrzysty, ciepły, taki przyjemnie wibrujący. Sama średnica jest bardzo czysta, przejrzysta, wyrazista. Wokal brzmi bardzo dobrze, a najwyższe tony tutaj też są słyszalne. Nigdzie nie są schowane ani przykryte tymi średnicami, a tym bardziej basem, więc każdy dźwięk ma swoje miejsce. I to jest po prostu sztos.
Ba, nawet po włączeniu trybu ANC ten equalizer delikatnie się zmienia tak, żeby dopasować to, że w tym momencie inne dźwięki są redukowane, obniżane, żebyśmy my nie słyszeli tak dużej różnicy między trybem ANC włączonym a wyłączonym. Got my heart no barging in from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought forever was you. My skies are blue. A sam tryb ANC w wersji 4.0 to jest zupełnie inny poziom, bo jego czas reakcji jest tak krótki, że nie odczuwamy tego w ogóle, że jakiś dźwięk z zewnątrz do nas dociera i nam może przeszkadzać. Działają one bardzo dynamicznie i szybko reagują na zmieniające się warunki z zewnątrz. To jest po prostu doskonałe i nie wiem, jak oni to robią, ale to jest poziom zbliżony do topowych słuchawek TWS na rynku. No dobra, ale mówiłem Wam o tym rekordzie Guinnessa, więc w końcu go po prostu sprawdźmy. Mózgiem całego tego rozwiązania jest chip Anker Thus AI. To pierwszy na świecie procesor audio stworzony specjalnie do obsługi dużych modeli sztucznej inteligencji, który ma swoją wbudowaną pamięć i oferuje bardzo dużą moc obliczeniową niż takie standardowe układy. To jest totalna nowość, jeżeli chodzi o rynek słuchawek TWS. W słuchawki upakowano aż 10 czujników, w tym 8 mikrofonów, a także 2 sensory przewodnictwa kostnego. I to niezależnie od tego, czy wybierzecie model Pro czy Pro Max, to słuchawki w nich są dokładnie takie same. W praktyce ta technologia ma wyciąć hałas tła przekraczający aż 70 dB. Czyli w sumie moglibyśmy stać w pośrodku jakiejś bardzo gwarnej kawiarenki albo na stacji metra, gdzie kursują w tym momencie pociągi, a nasz rozmówca powinien słyszeć nas idealnie, perfekcyjnie. No ale czym byłby ten test, gdybyśmy tego na żywo nie sprawdzili? Więc po prostu sprawdźmy to. W tym momencie jestem na dość ruchliwej ulicy. Jak sami widzicie, ruch samochodowy, w moim kierunku też troszeczkę wieje wiatr, a Wy tak naprawdę słyszycie tylko i jedynie mnie. Wiadomo, ten głos może być miejscami nieco zniekształcony, ale zwróćcie uwagę na to, jaki hałas jest bez żadnego wyciszenia. A jaki on faktycznie jest, kiedy zaczynam mówić. No, to jest absolutny sztos. I co? Robi wrażenie, nie? Ja jestem po prostu zdziwiony, że to działa aż tak dobrze, bo zazwyczaj to wyciszanie działało tak, że jednak nasz głos był bardzo mocno zmodyfikowany i czasem mógłby być nawet trochę nieczytelny. A tutaj to działa naprawdę nieźle. Skoro już wiemy, jak słuchawki brzmią, a także jak brzmią ich mikrofony, to przejdźmy do funkcji niestandardowych. Te słuchawki obsługują asystenta AI o nazwie Anka. Ten asystent jest w stanie na żywo robić nam tłumaczenie z naszego języka na język naszego rozmówcy i w drugą stronę. Działa to na żywo i działa to naprawdę nieźle. Ponadto model Pro Max jest w stanie połączyć się z aż 3 urządzeniami naraz i mogą się one automatycznie przełączać. I to jest świetne, bo zazwyczaj to ograniczenie było do 2 urządzeń, a tutaj mamy już aż 3 punkty jednoczesnego kontaktu. To jest naprawdę niezłe. No i oczywiście na końcu bateria.
6,5 godziny na jednym ładowaniu z wykorzystaniem ANC. To moim zdaniem dobry wynik jak na to, jak dobrze to ANC działa. Natomiast kiedy to ANC wyłączymy, to czas słuchania będzie wynosił około 10 godzin. A jedyne 5 minut w etui wystarczy na kolejne 4 godziny słuchania muzyki. A łącznie razem z etui słuchawki wytrzymają nam do 28 godzin. No i całość oczywiście zamyka wysoka odporność na pył i wodę z certyfikatem IP55. Podsumowując, Soundcore stworzył serię, która idealnie pasowuje się dla użytkowników, którzy żyją w biegu i potrzebują świetnej jakości dźwięku, ale także też świetnej jakości rozmów. Jeśli na co dzień jesteście osobami, które po prostu skupiają się na rozmowach telefonicznych i na słuchaniu muzyki, czy podcastów, czy audiobooków, to model Liberty 5 Pro będzie idealny. Natomiast jeżeli do tego życiu w biegu dodamy jeszcze kilka spotkań biznesowych albo zajęć na uczelni, to model Pro Max sprawdzi się idealnie, bo funkcja transkrybowania takich spotkań przyda Wam się i to nawet bardzo. Ja nie sądziłem, że to będzie aż tak wygodne, ale jednak to, że nie muszę na bieżąco zapisywać tego, co na danym spotkaniu się wydarzyło, tylko potem robi za mnie to po prostu AI, jest turbo wygodne, a przy okazji nie muszę tego włączać na swoim tablecie czy smartfonie, bo robi to za mnie etui, które wygląda po prostu neutralnie. I to jest w tym kluczowe. Oczywiście link do aktualnych cen i promocji tych słuchawek jest oczywiście w opisie tego materiału, więc wpadajcie, klikajcie, kupujcie i dajcie znać, która z funkcji, którą dzisiaj Wam zaprezentowałem, jest dla Was najciekawsza i najczęściej byście z niej korzystali. Bo ja powiem Wam szczerze, że ten ekran dotykowy i to właśnie transkrybowanie spotkań, ale też i sterowanie słuchawkami to jest coś, co sądziłem, że jakoś mi nie wpłynie na codzienne użytkowanie, ale jednak używam tego po prostu codziennie. Niemniej, piszcie oczywiście poniżej, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Czołem!